jedziemy na wycieczkę krajoznawczą z elementami offroadowymi. Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo. Ostatnio miałem przyjemność wziąć udział w świetnie zorganizowanej 3-dniowej wyprawie offroadowej przygotowanej przez Marcina z Motocyklem.net. Przez 3 intensywne dni od piątku do niedzieli przemierzyliśmy malownicze tereny Ponidzia oraz ziemi sandomierskiej, pokonując łącznie około 600 km w naprawdę zróżnicowanym terenie. Dodatkowo siły były konkretne, bo w wyprawie uczestniczyło aż 20 osób, a nad całością czuwało 2 przewodników. Już pierwszy dzień pokazał, że ta przygoda nie będzie spacerem po parku. Po bardzo obfitych opadach deszczu trasa zmieniła się miejscami w prawdziwe błotne piekło. Było grząsko, ślisko i bardzo wymagająco. Niejednokrotnie trzeba było wyciągać motocykle z błota, pomagać sobie nawzajem i wspólnie mierzyć się z wyzwaniami, które natura dosłownie rzucała nam pod koła. Moi drodzy, jeśli interesuje Was jazda w terenie, lubicie ubrudzić się błotem i zastanawiacie się, gdzie wybrać się na kolejną motocyklową przygodę, to być może właśnie taka wyprawa z Marcinem i ekipą Motocyklem.net będzie czymś dla Was. A jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądała ta przygoda od środka, jak przebiegały wszystkie 3 dni i z czym przyszło nam się mierzyć, to zapraszam na dzisiejszą relację. Piąteczek, piątunio, zaczynamy weekendzik i ten weekendzik w tym odcinku zaczniemy sobie z Motocyklem.net, Ponidzie i ziemia sandomierska. Przede mną 3 dni bardzo fajnej jazdy, udało się dojechać elegancko. Wszyscy na miejscu. Początek dnia był całkiem niezły, no ale niestety, kiedy mieliśmy już ruszać w drogę, rozlało się, rozdeszczyło, a nadziei na to, że szybko ten deszcz przejdzie, raczej nie było. Tu się wybrał, no, miało nie padać. Ale Red Bull masz napisane. No masz. To będzie dobrze. Zachowajcie dystans, żeby w siebie nie wjechać. Minimalizujmy ryzyko, jeżeli chodzi o jakieś wyprzedzania. My nie jedziemy na rajd, my nie jedziemy na wyścig, jedziemy na wycieczkę krajoznawczą z elementami offroadowymi. Czekaj, to trzeba... To chyba trzeba było tak. I teraz u góry przytrzymujesz tego, no. Po szybkiej odprawie oraz sparowaniu interkomów, ci co mieli przeciwdeszczówki ubrali, no i ruszyliśmy w trasę. Na efekty tych może nie tyle długotrwałych, ale dość intensywnych opadów deszczu nie trzeba było długo czekać. O panie. Tak to nie będzie. Dasz radę? Czekaj, pomogę ci. Nie, no tak nie dasz rady. Czekaj. Ja muszę swojego położyć. Czekaj. Ho! Dawaj. Poczekajcie na nas, bo tutaj drobny problem był. Jesteśmy. Panie, nie wywracaj się pan. Czekaj. Już pomagam. Bierz go tam za rączkę. Ha! Ile ty masz ciśnienia w tych kołach? 1,2 chyba ten. A to nie jest źle. Przytrzymam ci, no. Chodź se z tej strony wsiadaj, bo jest wyżej. To se na pamiątkę zostaw. Okej. Chcesz mnie wykończyć? Nie no, cię sam nie ma sensu. Raz, 2, 3, hop! Ocie panie, to w ogóle nie chcę jechać. Czekaj. Hop! Dobra. Będziesz widział trawę, to jeść trawą. Bo to widzę, że w ogóle nie klei. Dobrze.
Powiem Wam szczerze, że w takich warunkach osoba, która jedzie na samym końcu grupy, no można by powiedzieć, że ma najgorzej, bo jest zobowiązana, żeby pomagać innym. A jak widzicie, tej pomocy było potrzeba naprawdę sporo. Sam wiem, ile waży Yamaha Tenere 700 i jak ciężko ją się podnosi samemu, jeszcze z bagażami i kiedy podłoże jest bardzo śliskie. Już jedziesz kolejną, to jedź tą kolejną. Czekaj. Teresa, jedź. Ja Ci tu wypchnę, trochę jedź sobie już tą kolejną powolutku. Spoko, spoko. I to jedź tą kolejną cały czas. Jedziemy. O, nie jedziemy. Za szybko. No jak już idziesz, to idź. Co tu się dzieje? Komioszczęść, proszę Cię. Jedź kolejną, nie walcz z nią. Ale to jest grubo. Taki mały, niewinny podjazd. Derzeta musi. Proszę. Klasa sama w sobie. Ciężko jest. Ty nie za mały ten motorek na ciebie? Nie. O panie! Ten lekki podjazd w wąwozie przysporzył niektórym naprawdę bardzo dużo problemów. Ja widząc, jak kolega z Yamaha Tenere męczył się w tym błocie na prostym podłożu, stwierdziłem, że zejdę tam do niego i pomogę mu wyjechać tym motocyklem, żeby jako tako mógł kontynuować dalszą jazdę i nie wypruł się całkiem z sił. Siadając na jego motocykl, przekazałem mu moją kamerę i to, co nagrał, zaskoczyło mnie i to dość mocno. Właścicielu tej kamery za dużo tu chłopa, żeby spamiętać wszystkich imiona, konta na Facebooku, numery telefonów, konta na Instagramie, TikToku, YouTubie. Nie wiem, co tam jeszcze jest. Nie znam się. Niech Bóg Ci to wynagrodzi. Jakiegokolwiek bierzesz. Naprawdę. Dziękuję, to nie jest takie proste. Motocyklem, net turystyczne rajdy offroadowe. Polecamy. Będzie stacja. A jak się ta spisuje? Bardzo dobrze. Miałem na testach w zeszłym roku. Bardzo dobrze, już 2 razy leżała dzisiaj. Leży mi ten motocykl, Leży ci ten motocykl. No okej, super. Pomimo tego, że warunki były bardzo trudne, motocykle się ślizgały, mieliśmy coraz mniej sił, to humory dopisywały. W sumie to tak nie do końca wiem, od czego to zależy, że jedne motocykle strasznie się ślizgały, a inne jechały jak po sznurku. Czy to kwestia masy motocykla, czy to kwestia wysokiego środka ciężkości w Yamaha Tenere, czy może to kwestia opon.
Czy ciśnienia w tych oponach? Nie wiem, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ale DRK jechała naprawdę świetnie, dawała sobie super radę tam, gdzie inni nie mogli ruszyć. Buńka startowała z miejsca bez żadnego zająknięcia. Nadmienię tutaj tylko, że jeżdżę na oponach Metzeler 6 Days Extreme. Nie wiem, jaka to jest dokładnie mieszanka, ale ciśnienie z przodu 1,1 bara, z tyłu 0,9 bara, dętka z jednym trzymadłem na każdej feldze. Spisuje się to świetnie, jak sami zresztą widzicie, nie było żadnych najmniejszych problemów na takim błotnistym i bardzo śliskim terenie. Dodatkowo też ta opona, nie wiem z czego jest dokładnie wykonana, ale nie ściera się tak mocno jak niektóre inne bardzo agresywne opony terenowe. Zabierasz pamiątki ze sobą z lasu? Ej, czemu wy jesteście tacy czyści? Ej! To ta sama wycieczka? Oszukujecie! Oszukujecie! Dobrze jest. Oszukujecie! Patrzcie, jakie tam fajne błotko było. Tak jak wspomniałem już na początku, uczestników było naprawdę sporo, bo około 20. Stąd też musiała ta nasza duża grupa zostać podzielona na dwie mniejsze. Jedna grupa była, można powiedzieć, taką szybszą grupą, która pchała się w ten bardziej zaawansowany teren, tam gdzie było grząsko, gdzie były przeprawy właśnie przez takie błota. Natomiast druga grupa, troszeczkę wolniejsza, mniej zaawansowana technicznie, która po prostu te cięższe elementy trasy objeżdżała gdzieś bokami. Stąd też pojawiały się dysproporcje pomiędzy ubłoceniem motocykli jednej grupy i drugiej. W pewnym momencie dojechaliśmy do bardzo ciekawego trawersu w polach, gdzie było tak ślisko, że przednia opona jechała jednym torem, tylna drugim. I naprawdę sprawiło nam to dużo kłopotów. I tutaj w takich warunkach sprawdza się stare offroadowe powiedzenie. Jeżeli jest błoto i w tym samym momencie jest trawa gdzieś na poboczu, gdzieś na środku, to jedź trawą, bo tam błota nie ma. Widzę, że tutaj morale powoli spadają w grupie, ja nie wiem. Ja nie wiem czemu. To kolega już powiedział, że zostawia motocykl i koniec. Jakbyście chcieli taką fajną DRZ-ę, To jest do oddania, mówi, że jeździć nie będzie. To nie moja bajka, ja się nie nadaję. To jest za towarzystwo, stary, nie trzeźwi przyjechali, przewracają się, no ja to klikał. No i przewodnik zwłaszcza, ja nie wiem. Rozumiesz, jeszcze dla korzyści finansowej i dalej nie trzeźwi, Janusz, nie? nogi zabrakło tu na podjeździe, co? Ja. Ale już byłeś tutaj. No już ten, tylko wiesz, zatrzymało Witam mnie się z gąską. i niestety byłem niechostem Tak. pochylony. Nie? Walka dalej trwa. Tacy co stoją pomagają, nie? No. Brawo! Co tu Panie, czy ty umiesz obsługiwać to? Panie, nie wiem jeszcze. Chcesz mi coś dali? I ja tu będę sprawdzał. Co tu jest? Nic, 0-0? Po tym krótkim postoju, sprawdzeniu ciśnień w kołach oraz rozmowy motywacyjnej ruszyliśmy w dalszą trasę. Co prawda deszcz już ucichł, nie padało, no ale jednak skutki tego co narobił mogliśmy odczuwać przez cały dzisiejszy dzień. Trudy dzisiejszej trasy czuli nie tylko kierowcy, ale również sprzęt. Tak samo mikrofon w moim kasku odmówił posłuszeństwa, stąd wybaczcie, że w dalszej części materiału dźwięk będzie troszkę gorszej jakości. Co tu się wydarzyło?
Takiej awarii jeszcze nie widziałem. Ja ci go przytrzymam. Nie, spoko, ja ci go przytrzymam, bo on tu tak dziwnie stoi. Nie, bo tu kolega klapki zgubił. Gdzieś tam wjechał w kurydzę. Ciągnie cię. Tu go może nawet na lewą stronę położyć. Wiesz, kolego? Ja byś do wakacje przyjechał. No a jak? Ale tak ci uchwytał opona klej, że to jest niesamowite. Ruszam z tego samego miejsca, nie mogę zebrać. Opiaty, pak. Ty. Jakbyś jechał ty na koniu. Masakra. Siła newtonometru. Ale się przytulasz do tego KTM-a ładnie. No. Dobrze, uciekaj od motocykla, jak coś nie wolno. Dobra, jest. No, spokój się. Ja ci go przyczyn. Albo sobie weź włącz go, podjedź sobie kawałek na stojąco. No i git. Czekaj, odpuść chwilę. Cofnij go do tyłu trochę. Jeszcze. Dobra, jesteś. I w kolejnicę. Dawaj. Dawaj. Proszę bardzo, i to jest Ładnie życie. poteczkę. Elegancko. Dawać panowie. Jak sami widzicie, zmęczenie robiło już swoje, łatwo było popełniać błędy, a że wyjechaliśmy odrobinę później, a trasa była bardzo ambitna, bo planowane było 240 km dzisiejszego dnia, jeden odcinek terenowy musieliśmy odpuścić, żeby zdążyć na obiad, kolację na noclegu. Jedno jest pewne, dzisiejszego dnia nie brakowało terenu, piachów, błota, głębokich kałuż, no może jedynie podjazdów. Brudni, zmęczeni, umorusani dojechaliśmy na nocleg, gdzie mogliśmy spokojnie odpocząć, a przed nami kolejny dzień jazdy po pięknych sandomierskich bezdrożach. No to co? Zaczynamy dzień drugi. Elo 320. Czy my od razu jedziemy? Najpierw stacja, jak to wygląda? Jaka stacja? No pytam, bo Żadna stacja była wczoraj, zatankowane mam. Po pierwszym dniu jazdy, który dał nam wszystkim trochę popalić, przyszedł czas na kolejny etap naszej wyprawy. Noc na szczęście pozwoliła odpocząć, udało się wyspać, a wieczorem jeszcze posiedzieliśmy przy ognisku, pogadaliśmy i lepiej poznaliśmy ekipę. Mimo wszystko było już czuć zmęczenie po pierwszych kilometrach w terenie. Największy plus? Pogoda w końcu odpuściła. Wyszło słońce, przestało padać i tutaj idealnie sprawdziły się słowa Marcina. To jest wycieczka krajoznawcza z elementami offroadu. Tym razem warunki pozwoliły nam trochę odkręcać manetkę, jechać szybciej i cieszyć się płynniejszą jazdą. Co, lecimy? Czekaj. Dawaj, poczekam. Jak widzicie, dynamika jazdy na niektórych odcinkach tej trasy była naprawdę zacna. Sam cały czas jestem w szoku, jak na to patrzę, że moja DR-ka tak dzielnie daje sobie radę w takich warunkach. I to wszystko na oryginalnym zawieszeniu, które jest tapczanowate, podczas gdy obok jadą dużo nowsze konstrukcje, często z dużo bardziej zaawansowanymi zawieszeniami i większymi możliwościami w terenie. Oczywiście przy takiej jeździe trzeba mieć oczy dookoła głowy. Trasa, mimo że momentami była szybka i przyjemna, potrafiła też zaskoczyć. Ale wydaje mi się, że nie wiem, chłopcy jak... Mały jesteś? Tak. Dobra, zazdrościłeś mi atencji. Ale to jest. Daj mi to przyjmę. Możemy się zatrzymać na chwilę na drona, czy nie? No tak, ja tutaj stoję na loty. Super. O, zajebiście. A kto robi? Pani Jadzia. Jednym z przystanków na naszej trasie był zamek Krzysztopór w Ujeździe. Jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na ziemi sandomierskiej.
To XVII-wieczna rezydencja wybudowana przez Krzysztofa Ossolińskiego, która łączyła w sobie luksusową siedzibę magnacką z elementami obronnej twierdzy. Już sam rozmach tej budowli robi ogromne wrażenie. Zamek powstał w pierwszej połowie XVII wieku i miał być pokazem potęgi oraz bogactwa swojego właściciela. Do dzisiaj zachwycają ogromne mury, baszty i skala całego założenia. Z Krzysztoporem wiąże się też niezwykła legenda o jego symbolice. Według przekazów zamek miał być zaprojektowany niczym kamienny kalendarz. 4 baszty miały symbolizować 4 pory roku. 12 sal miało odpowiadać miesiącom. 52 komnaty tygodniom, a 365 okien liczbie dni w roku. Nie wiadomo, ile w tej historii jest faktów, a ile legendy. Jedno jest pewne, bez wątpienia dodaje ona temu miejscu wyjątkowego klimatu. O. A gdzie byście tam wjechali? Polina, Daję. Dobra, dawaj. jeszcze wyjść tu. To nie pochylaj się naprzód, tylko do tyłu. Uważaj, bo cztery z tego ze szczęści. Do tyłu. Dawaj. Ale ty rokiem goda! Jak dobrze zaczniesz, to dobrze skończysz. Ale gdzie? Tam jest. Nie. Zniknął. Co tam otworzyć chciałeś? Proszę, jakie twarze uśmiechnięte. Ładnie, trochę się zgnoić trzeba od czasu do czasu. Nie tylko w ciepłym łóżeczku leżeć. Ten dalej jest taki czysty, jakby nie jechał w terenie w ogóle. Ja nie Mnie wiem. trawa smyrga tutaj, wiesz, obciera. Co tam się dzieje? To spadł mi motor, nie muszę go wyciągnąć, bo nie chcę. Proponuję Karola przenieść do drugiej grupy. Jedźcie. Albo ktoś mi pomoże, albo jedźcie. A co tam? Nie możesz wyjechać tam? Siedzie cały czas do przodu. Tam ci Hubert ci powiedział, nie możesz wyjechać. Co to? Kolejnym naszym przystankiem na trasie był zalew Hańcza. To sztuczny zbiornik retencyjny powstały na rzece Czarnej Staszowskiej, który dzisiaj jest jednym z największych akwenów w województwie świętokrzyskim. Otoczony lasami i spokojną okolicą naprawdę robi fajne wrażenie, szczególnie kiedy można spojrzeć na niego z perspektywy drona. Ciekawostką jest to, że już kiedyś byłem tutaj. Spędziliśmy tutaj weekend z przyczepą kempingową. Sam zalew i okolica są naprawdę bardzo ładne, ale trzeba przyznać, że zaplecze pod turystykę kempingową przez długi czas pozostawiało sporo do życzenia. Widać, że w ostatnich latach coś zaczęło się zmieniać i powoli idzie to w lepszym kierunku, ale nadal nie jest to miejsce tak dobrze zagospodarowane dla kamperów i przyczep, jak mogłoby być. Mimo wszystko Hańcza to bardzo przyjemny punkt na trasie. Trochę odpoczynku, piękne widoki i kolejna okazja, żeby zobaczyć, jak różnorodne miejsca można znaleźć podczas takiej motocyklowej wyprawy. Na Giewont to tędy będzie. Tędy. Ja tam nie jadę. Na tylnym. Jest Dobra. piękny. Przynajmniej jeden to pojedzie. Ale działam dobry. Leży. 3, 2, 1.
Dzięki. Uważajcie, bo są takie gałęzie. Słuchajcie, to jest w ogóle piasek, który spłynął. Łohohoho. Dobre. Podoba się? Podoba się dla mnie, no. Dla mnie się też podoba. Wszyscy? Jeszcze jeden. Karol, uważaj, idę lewą stroną. Dzięki za ostrzeżenie. Tak najlepiej właśnie wyprzedzać, żeby uprzedzić. To coś się skoczy czy coś. Drugiego dnia jazdy mieliśmy zaplanowane coś około 200 km trasy, ale że ekipa była naprawdę bardzo zgrana, pogoda pozwalała na to, żeby trochę dynamiczniej jechać na trasie, to też Marcin pod sam koniec naszej trasy dodał nam takiego bonusa, czyli część trasy, która biegnie przez Ponidzie. Te malownicze tereny wzdłuż rzeki Nidy. Powiem Wam, że naprawdę pięknie to wszystko wygląda. I w takich malowniczych okolicznościach przyrody dotarliśmy na drugi nocleg. Good job. Proszę, jest golden hour. Jest łódka, można łódką popływać. I tak, moi drodzy, tuż przed zachodem słońca dotarliśmy do gospodarstwa rybackiego Stawy, które znajduje się koło Imielna. To naprawdę klimatyczne miejsce, cisza, natura i stawy dookoła. Po całym dniu spędzonym w terenie czekała na nas super kolacja, pyszna rybka, dobre jedzenie i bardzo miła obsługa. Właśnie dokładnie tego potrzebowaliśmy po wielu godzinach spędzonych na naszych motocyklach. Niestety nie wszyscy tego dnia szczęśliwie i w całości dotarli do mety. Proszę, jakie ogumienie. Na NFZ. Jakie ogumienie, kurde. No. Co to się wydarzyło wczoraj? Brak umiejętności. Piach, nie? Brak umiejętności. Albo pomyślałem, że tak dobrze jeżdżę. Te dwie rzeczy. Dobrze, że tyle chociaż. Kurde. Po spokojnej nocy i regeneracji sił ruszyliśmy w trzeci, ostatni już dzień naszej wyprawy. Przed nami było około 140 km powrotu pod Kraków, czyli w to miejsce, gdzie rozpoczynała się nasza przygoda z wyprawą po Nidzie i ziemia sandomierska. Pogoda ponownie dopisała i była równie dobra jak dzień wcześniej. Powiem Wam szczerze, że kiedy zbliżaliśmy się do Krakowa, trafiliśmy na odcinki, którymi jechaliśmy 2 dni wcześniej. Wtedy było tam błoto, kałuże i naprawdę wymagające fragmenty trasy. Tym razem po tamtych warunkach nie było już praktycznie żadnego śladu. Zostały tylko głębokie kolejny wyryte przez nasze motocykle, będące świadectwem tego, jak ciężko rzeczywiście tam było. I tak sobie teraz myślę, sam już nie wiem, czy lepiej kiedy jest mokro i walczymy z błotem, czy może jak jest jednak sucho i wszystko zaczyna się mocno kurzyć. Nie wiem, ale na pewno ten pierwszy dzień dał niektórym mocno w kość. Błoto, trudne podjazdy, ciężkie warunki wymagały sporo cierpliwości i umiejętności. Ale to właśnie w takich warunkach, w takich momentach człowiek najwięcej się uczy. Poznaje swoje możliwości, przesuwa własne granice i przekonuje się, że potrafi więcej niż mu się wcześniej wydawało. Co było? Jak to się stało, że motor stoi? Ale ty... Ale zaparkował, ty! Czekaj, pomogę. Nie, dawaj go tu do góry. Do góry? Tu, do góry. Za ten. Nie. Dziękuję. Proszę. Zajebisty masz klakson. To jest taki ładny. Co to Ładne. O, to jest ładna. Nowe jakieś.
Loża szyderców. Siedziały. Hałasujecie. Moi drodzy, zbliżamy się do końca relacji z tej wspaniałej wycieczki zorganizowanej przez Marcina z motocyklem.net. Oczywiście, jeżeli podobała się Wam ta relacja, to zachęcam Was do tego, żebyście nacisnęli lajka, zostawili suba i tak dalej, bo na kanale będą pojawiać się kolejne ciekawe materiały. A teraz już nie przedłużając, posłuchajcie, co uczestnicy tej wyprawy mają do powiedzenia na jej temat. No bardzo sympatycznie, może pierwszy dzień mniej, prawda? Trochę jeżdżenia było po błocie, żeśmy się poślizgali. Miałem dość. Ale drugi dzień bardzo fajny. Więcej piasków i fajnego szutra. Ekipa bardzo fajna, teren bardzo fajny, zróżnicowany przede wszystkim. Dużo błota, dużo trawy, dużo piasku, prowadzący tempo świetne, dostosowane do wszystkich użytkowników, także ja jestem mega zadowolony. Drugi raz tu jestem i myślę, że na pewno jeszcze się spotkamy. Wyjeżdżony, podoba się, super, ubrudzony, to najważniejsze. Nawet nie będę go mył, będzie się czym chwalić w domu, nie? Jak motocykl wygląda, że to nie było fafarafa. Największym wyzwaniem było błoto pierwszego dnia. A ci z cięższymi motocyklami musieli trochę potargać. No a wczoraj już sympatycznie, już można było piecem iść bez specjalnych problemów. Także. Co Ci się najbardziej podobało? Wiesz co, wydaje mi się, że mamy naprawdę fajne tereny. I Polska wbrew pozorom jest fajną destynacją do takiej jazdy, więc przyroda, zmienność, różne warunki. Super. Jakby tu Ci powiedzieć, to powiem Ci, jak tu u nas się mówi po Podlasku, że podobało się dla mnie. Polecam, dobra impreza jest, fajna. Wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci, także nie jest tylko jechać. Słuchajcie, motocyklem.net, polecam. Marcin tutaj jest przewodnikiem, on jest tutaj organizatorem całego tego zamieszania. Marcin. Tak, daje radę, słuchajcie, gość robi naprawdę fajną robotę. Dziękuję. Było fajnie. Odwiedził nas youtuber. Było elegancko. Kurde, jak ja się cieszę, jak youtubery przyjeżdżają, to mówię wam. Ogólnie było super, nie? Tak jest. Pojeździliśmy, naprawdę. Ja polecam, słuchajcie. Także kolejne też, edycje zapraszam. jak będą, to nie ma się co zastanawiać. Znaczy ja mam nadzieję, że się widzimy za rok, to nawet nie ma mowy. Nie? Muszę z żoną porozmawiać. No to daj mi numer. Dobrze. Panowie, pomachajcie ładnie. O, super. Karol, powiedz coś. O, czekajcie, tu jeszcze mamy zawodnika. Proszę bardzo. Panie Karolu, jak tam? Trochę widzę, przypociłeś. W porządku jest ogólnie, polecam ten styl życia. Można się zmęczyć, pojeździć fajnie, pobrudzić jak widać. Odstresować. Tak, jest super, naprawdę. I o to tu chodzi. Łukasz też poleca, tak? Naprawdę. Łukasz Werklapek. Słuchajcie, 2 razy zgubił klapka, 2 razy zgubił klapka i 2 razy piwko, że tak powiem, postawił za to. Także wiecie, słuchajcie, jak będziecie widzieć Łukasza, to jeździcie za nim, bo on lubi gubić klapki, a później się odwdzięcza. Także Polecam. super.